Odwiedzamy dziś jeden z najmłodszych polskich zamków, z którym ze względu na fantazyjny wygląd wiąże się wiele pięknych, choć nie zawsze prawdziwych opowieści. Podpowiemy Wam na przykładzie, jak w krótkim czasie z górnika stać się milionerem, oraz opowiemy, jak nieszczęśliwa miłość może odcisnąć swoje piętno na wieki. Na koniec wybierzemy się do pięknego klasztoru na szczycie wulkanu, który przed wiekami zamieszkiwał przeraźliwy smok. Zabieramy Was do najmniejszego polskiego województwa, w którym jednak nie brakuje interesujących i urokliwych miejsc. My wybraliśmy dziś dwie atrakcje, które powinny znaleźć się na trasie wycieczki po Opolszczyźnie. Pierwsza z nich to budowla, o której jedni mówią kicz, inni Disneyland. Tak czy inaczej, zamek w Mosznej słynie z niepowtarzalnego uroku za sprawą swojej bajkowej architektury. Druga atrakcja to jedno z bardziej znanych miejsc kultu religijnego, sanktuarium na górze Świętej Anny, położone na wygasłym stożku wulkanicznym. Zapraszamy do wspólnego odkrywania atrakcji Opolszczyzny. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków ziemi opolskiej i ze względu na architekturę jedna z ciekawszych i fantazyjnych budowli w Polsce. Ten bajkowy wręcz kształt, kojarzony przez turystów z pałacem z czołówki filmów Disneya czy szkołą magii w Hogwarcie, jest wynikiem mieszanki stylów. Barokowa bryła główna, neogotyckie skrzydło wschodnie i neorenesansowe zachodnie tworzą ten bajeczny klimat. Pierwsza budowla w Mosznej powstała w XVIII wieku, choć legendy głoszą, że istniała tu już w XIV wieku niewielka warownia należąca do zakonu templariuszy. Przez kolejne 100 lat gospodarze zmieniali się często, jednak niewielki budynek pozostawał niezmieniony. W połowie XVIII wieku okoliczne ziemie nabywa Hubert Gustav Thiele-Winkler, protoplasta bogatego rodu przemysłowców. Był to prosty górnik, który zdobył majątek, żeniąc się z wdową po swoim pracodawcy, właścicielu śląskich kopalni. W 1896 roku zamek niszczy pożar. Do odbudowy przystępuje spadkobierca fortuny Franz Hubert. To dzięki jego fantazji budowla miała posiadać 99 wież. Dlaczego właśnie tyle? Bo gdyby było ich 100, hrabia według prawa niemieckiego musiałby utrzymywać garnizon wojska. Według innej wersji ród posiadał 99 majątków i hrabia postanowił dać temu wyraz w liczbie wieżyczek. Budowa pałacu postępowała błyskawicznie, przez co wśród miejscowych rozeszły się plotki o udziale w budowie samego diabła.
O bajecznej budowli szybko napisały pruskie media. Opisy były na tyle barwne, że ściągnęły tu i to kilkukrotnie samego cesarza Wilhelma II. Jak każdy szanujący się zamek, także ten ma swojego ducha. Według legendy snującą się po komnatach zamku w Mosznej białą damą jest nieszczęśliwie zakochana w hrabim angielska guwernantka, która z miłości odebrała sobie życie i co noc wędruje w kierunku byłej sypialni hrabiego, w której obecnie mieści się jeden z hotelowych apartamentów. Po posiadłości krąży ponoć również kilka duchów panien, którym za życia serce złamał spadkobierca majątku Winklerów Klaus Peter, słynący z licznych podbojów miłosnych. Tyle pięknych opowieści, ciekawostek i legend, które niestety znacznie mijają się z prawdą. Zamek w Mosznej to w rzeczywistości pałac, który zamkiem nigdy nie był. Z szumnych 99 wież przy dokładnym spojrzeniu można doliczyć się 44, wliczając w to elementy dekoracyjne, a ilość pomieszczeń to zaledwie 102, a nie jak można usłyszeć 365. Ale czasami chyba lepiej wierzyć w zasłyszane przewodnickie opowieści. Pałac zamieszkiwany był do końca wojny przez swoich ostatnich właścicieli, którzy uciekli do Niemiec przed nadchodzącą Armią Czerwoną. W roku 1945 stacjonowały tu wojska radzieckie, które zaopiekowały się większością dzieł sztuki, a wyposażenie zdewastowały. Po wojnie umieszczono w pałacu na krótko różne instytucje, dopiero w 1972 roku stał się siedzibą sanatorium, a od 1996 Centrum Terapii Nerwic. Od roku 2013 mieści się tu hotel i restauracja. Mimo że budowla ma niewiele ponad 100 lat, warto przespacerować się po pięknie prezentujących się przestronnych wnętrzach. Najbardziej spektakularne wrażenie robi sala reprezentacyjna ze schodami, kominkiem i drewnianym kasetonowym sufitem, gdzie obecnie znajduje się pałacowa kawiarnia. Ciekawie prezentuje się również gabinet hrabiego i jego prywatna sypialnia ze stylową łazienką. Na zakończenie jeszcze rzut oka na dawną kaplicę, w której obecnie odbywają się koncerty i zwiedzanie możemy uznać za zakończone. Rezydencja zdecydowanie lepsze wrażenie robi z zewnątrz, a reprezentacyjny taras służy za plener dla par nowożeńców. Sercem reprezentacyjnej części parku jest fontanna i długa aleja otoczona kanałami z malowniczymi mostkami oraz rozłożystymi krzewami azalii i rododendronów. To śliczne miejsce na spacery. W pobliżu napotkamy także nekropolię kryjącą prochy dawnych właścicieli Mosznej. Góra Świętej Anny to uroczy zakątek, który przed milionami lat był czynnym wulkanem. Według legendy, gdy krater wygasł, zamieszkał go przeraźliwy smok, który przez stulecia siał spustoszenie. Gdy w końcu udało się go pokonać, wdzięczni mieszkańcy wystawili tu kaplicę ku czci najbardziej znanego pogromcy smoków, świętego Jerzego. Tyle legenda,
a ze źródeł wiadomo, że pierwszy kościół ufundowany przez Krzysztofa i Mikołaja Strzałów powstał tu w XV wieku. W XVII wieku osiedlili się tu Franciszkanie, uchodzący przed potopem szwedzkim z Krakowa i Lwowa. Wybudowali początkowo drewniany klasztor, który z czasem przekształcono w murowany. W tym czasie rola sanktuarium znacznie wzrosła, zaczęli tu przybywać pielgrzymi nie tylko ze Śląska. Czasy świetności konwentu ucięła sekularyzacja w 1810 roku, a franciszkanów zmuszono do opuszczenia klasztoru. Przebywali oni jeszcze na Górze Świętej Anny z przerwami do zakończenia II wojny światowej, kiedy to ponownie osiedlili się tu na stałe. Zespół składa się z bazyliki i klasztoru, do których prowadzą strome schody. Po środku znajduje się arkadowy dziedziniec zwany Rajskim Placem, na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów. Po środku stoi rzeźba przedstawiająca scenę ukrzyżowania Jezusa. Najważniejszym budynkiem jest powstała w XV wieku Bazylika Świętej Anny, a jej największym skarbem figura Anny Samotrzeciej, wyrzeźbiona z drzewa lipowego pod koniec XV wieku. W główce rzeźby przechowywane są relikwie kości czaszki Świętej Anny, które trafiły do sanktuarium z Francji w XVI wieku. Figura przedstawia ogromną wartość historyczną i artystyczną. Jest jedną z najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku. Pozostały wystrój kościoła pochodzi z XX wieku i nawiązuje do wcześniejszego, renesansowo-barokowego. Na wschodnich zboczach góry znajduje się słynna Kalwaria, ponad 30 kapliczek zbudowanych na początku XVIII wieku. W okolicy bazyliki umieszczono mapy pokazujące przebieg poszczególnych tras, a szlaki są dość dobrze oznakowane. Pomimo niewielkiej powierzchni, województwo opolskie oferuje różnorodne atrakcje, począwszy od malowniczych jezior, rezerwatów i lasów, po szczyty gór opawskich. Znajduje się tu również wiele zabytków i atrakcji związanych z historią, tą dawniejszą i tą nam bliższą. Zachęcamy Was do obejrzenia innych naszych filmów, pokazujących zarówno atrakcje Opolszczyzny, jak i innych regionów Polski.